Wylądowane na Panglao, teraz trzeba poszukać hotelu, bo standardowo nie bukuję nigdy całego tripa na zaś. W Azji najlepiej robić to spontanicznie, w zależności jak się co wydarzy. Zaraz odpalam Booking albo Agodę, bo teoretycznie na Agodzie jest taniej, ale na Bookingu mam duże zniżki, więc często wychodzi tak, że jednak Booking jest tańszy. Ale słońce daje, nic nie widzę na oczy. Tryb podróżnik. Pamiętajcie o nawadnianiu się, cały czas trzeba pić wodę. Jest piesek i randomowo pan daje tutaj, żeby piesek szukał, więc podejrzewam, że to jakieś narkotyki. Is he looking for drugs or bombs or what? What is dog looking for? Czy mi się wydało? Czy on wziął pork? Że to, że mięso świni? Że co tu jakieś są te? Albo pork. Ale możliwe, że jakoś, może jedzenia jakiegoś nie można na wyspę wwozić. Nie wiem, ciekawie to wygląda. Nie widziałem jeszcze czegoś takiego tu wcześniej. A w ogóle dopiero obczaiłem. Patrzcie to. Jaki fajny jest banknot na Filipinach. Nie ma żadnego króla, żadnego władcy wielkiego. Tylko jest jakiś sowoptak z przodu i jakaś perełka, muszelka z tyłu z Natural Parku. Zajebiście. Sytuacja wygląda tak, że wczoraj na meczu spotkaliśmy taką przybłędę. Chciała zostać w Manili na cały okres trwania mistrzostw, ale powiedzieliśmy jej, że tam jest nudno i po co tam siedzieć, i że lecimy sobie na Panglao. I stwierdziła, co na tym Panglao można robić, nie? Pływać z rekinami, zjeżdżać na największym ziplinie jaki jest. I stwierdziła, dobra, jadę z wami. I siedzi. Szanujmy spontanicznych ludzi. Teraz traska do hotelu. Tak to wygląda. No ładnie. Więc idziemy szukać miejsca w hotelu, bo chcieliśmy zrobić booking 2 osobnych pokoi. I jak Michał wziął jeden pokój, to nagle zniknęła opcja dla mnie, żeby wziąć. A zazwyczaj jest tak, że jak jest tylko jeden, to jest info, że jest tylko jeden. Więc idziemy zapytać do hotelu, czy mają coś jeszcze. No dobra. Z racji urodzin postanowiłem pozwolić sobie na trochę ładniejszy widok. No i muszę przyznać, że dobrze to wygląda. Ale żeby nie było, w namiocie też mogę spać na polu. Jakieś kopyto konia. Nie no, nie konia. Podawane z ryżem. Z takim widoczkiem. Teraz już rozumiem, dlaczego kuchnia filipińska jest uznawana za jedną z najgorszych. Zobaczcie, mi nawet ujechali w głębokim tłuszczu kość całą, tak po prostu wrzucili. Ona nie jest obgryziona jak coś. Oni nawet kość od tego tłuszczu się spaliła. I tam było ciutkę mięsa. Tyle. O, tu jest skóra u góry. Tu jest tłuszcz i to jest trochę mięsa. No, nie trafiło to w moje kubki smakowe. Kolejny dzień po śniadaniu. A teraz cisnę po skuter. Jedziemy na zipline. Będziemy robić naprawdę fajne rzeczy i oglądać zajebiste miejsca. Och, ta pora deszczowa. Zimno i pada. Burze cały czas. Prognozy pogody od tygodnia nieustannie pokazują na 2 tygodnie w przód deszcze, burze, deszcze, burze, deszcze, burze. W Manili akurat pogoda jest gówniana, ale na wyspach jest zawsze sztos. Popada ewentualnie chwilę wieczorem. Zobaczcie, jak to wygląda. Dzisiaj akurat wieje. Nie wiało tak wcześniej, no ale słoneczko daje, jest ponad 30 stopni. Jest ładniutko, więc nie bójcie się pory deszczowej, bo na wyspach w niczym to nie przeszkadza. Chwilę popada i zaraz chmury są rozwiewane. No a tutaj panie robią masaże, tylko jeszcze ich nie ma, bo jest za wcześnie rano. Biegnie z wody i golden pływak. Gloniki wynurkował pani swojej. Tak, no pięknie wynurkowałeś. Ale jesteś pływak dobry, co? Ojcie mi przypomnieli. Dobra, wujek idzie. Cześć, na razie. O, tak, skoczyłem. Nie skaż. Tak wygląda wypożyczalnia skuterów. Właśnie podpisałem papiery. Przygotowuję nam 3 Hondy Click, bo jedziemy w trójkę. A na papierku jedne co trzeba wpisać to imię i nazwisko, numer paszportu i na ile czasu się wypożycza. Thank you. Mój helmet. A wypożyczalnia wygląda mniej więcej tak, że stoimy po prostu przy drodze. Zjechaliśmy na małą przerwę. Jest chyba z 40 stopni. Jestem mokry. A dopiero połowa drogi przed nami. Gdzie jedziemy na most. Na jakieś bambusowe mosty. Ponoć zajebiste. Więc łyczek wody
i ciśniemy dalej. Co to? Jest tu jakiś gruby budynek, jakiś kościół, zupełnie tak niepasujący do architektury filipińskiej, którą widziałem dotychczas. St. Peter the Apostle Parish Church. Jestem ciekaw, jak ten kościół wygląda w środku. Tak jak normalnie nie jarają mnie kościoły i zwiedzanie takich rzeczy, to tutaj to wygląda z zewnątrz dobrze. W sensie inaczej. Ciekawie. A z racji tego, że jestem ciekawy, to idę zobaczyć. Jest u góry napis, że na 500 lat chrześcijaństwa to zbudowali. Czapkę chyba też się zdejmuje w kościele. Nie wiem, bo jest mało kościelne, ale wow, jakie obrazki. Czajcie to. Ale wygląda to mega mocno. Naprawdę fajna katedra. I te wszystkie malunki. Tak wygląda to jeszcze tu na bokach. Mega ciekawy styl. Nie można po tych schodkach wejść, nie? Jak się nie jest księdzem. Żeby tak z bliska to pokazać, czy można. Nie wiem. No ale teoretycznie, skoro ksiądz chodzi, to chyba można. A wygląda to naprawdę pięknie. Aż mam ciary. To jest miejsce zaznaczone na ścianie, gdzie 17 grudnia 2021 roku tajfun Odette podniósł wodę do wysokości bramy. A co najlepsze, przeczytałem, że kolejny tajfun nadchodzi teraz do Filipin i będzie tutaj niedługo, jutro albo pojutrze. Więc mam nadzieję, że moja przygoda filipińska nie skończy się za szybko. A tu nawet jak się przyjrzycie na kolory ścian, widać dokąd, gdzie stała woda. Tutaj, gdzie jest ciemniejszy kolor, to było wszystko zalane. O, tutaj nawet jest z tej strony też tabliczka, tak jak tam. Czyli jak to jest dotąd, to tamten budynek był zalany po dach. I w sumie sądząc po kolorze, to tak samo na nim wygląda. Coś się tam rozwaliło na drodze, widać, że są osuwiska. A my wjeżdżamy takimi wąskimi spiralkami. O, gdzieś tam na górę, na zipline. Ale widać, jadą z naprzeciwka, więc pewnie zaraz ruszymy. O, tu się ładnie osunęło. No, ale widzę, że Filipińczycy to podobny style robót jak w Polsce. Coś rozkopią, coś wyleją, coś zostawią. O, a tu gość jebany miał wahadło u siebie w końcu jest. Dobra, muszę odłożyć tą kamerę, bo tu zaraz będzie gleba na tych dziurach. Thank you very much. Dojechaliśmy właśnie na parking. Motorków trochę jest. Kierownik parkingu już nas przyjechał. Mówi, że Polska zajebisty kraj. A oto Lobok Eco Adventure Park. This way to zipline to lounging area. Aha, dobra, bo tam jest widać lina. I to leci tu. Największy zipline na Filipinach. O, słyszę, ktoś chyba zapisala. A, lecą na Supermana, normalnie w workach pozapinani. Ale jaja. To ja się wjechałem znowu. Ale z racji tego, że mam urodziny, to mówię, zrobię to. Wow, jak tu jest chyba wysoko. Patrzcie to. O, tam sobie płynie rzeczka. I tutaj. Nie wiem, czy tak to widać. I tam się zapierdziela gdzieś do dżungli, do środka nad tym całym urwiskiem. Mam nadzieję, że z tego zjadę, bo jak widziałem to teraz z góry, to wcale nie jest takie fajne. Jak się ogląda filmik, to jest ok, ale jak się tam na to patrzy z bliska, to Dobra, dawaj, bo nie mam rady. Na pewno jest? Hell yeah, baby! Hell yeah, ja pierdolę! Ale widok! Yeah! Woo! That's life, baby! That's my definition of life! Oh yeah! Woo! Tora! Tak jest! Tak jest! Wow, miła! Ale zajebiście! Welcome back, guys! Woo!
What the adrenaline! I enjoyed a lot. Ale adrenalinka, thank you guys. Was amazing, top. Przesada. Ale sztos. No i niezłe jaja z tym, że zesrany byłem tak za pierwszym razem, że zapomniałem włączyć kamerę. Jeszcze raz ten widoczek. No z tej liny wygląda to zupełnie inaczej. Topka. Topka. Dziękuję, że mogłem tego doświadczyć. Coś pięknego, coś cudownego. Jaram się w opór. Czy to wszystko? To tak bardzo na słowo honoru. Powiem wam, w ogóle historia tego mostu jest taka, że po II wojnie światowej zbudowano go po to, żeby farmerzy mogli przeprawiać przez rzekę bydło. I nikt nie wpadł na to, że zostanie to poniekąd atrakcją turystyczną tego regionu. I jedyne, co się różni od tej oryginalnej konstrukcji, to to, że tutaj wsadzono stalowe liny, a wcześniej to wszystko było z bambusa i ze sznurków, ale obczajcie to, że ja po tym idę i to wszystko się rusza. Ale teraz jest gwóźdź programu. Koło ratunkowe. Ale zobaczcie, jakiej jakości. Teraz czuję się bezpiecznie. A te cwaniaczki idą tutaj. Nie jest jakoś turbo wysoko. O kurwa. Przecież no, jak tutaj wsadzę buta, to ja tu wpadam. U nas na pewno by to nie przeszło. Jedziemy tak. Mam nadzieję, że się nie wyjdzie. I'll try. Z jedną ręką. Poszło. Tylko zwycięstwo. Lecimy dalej. Teraz szukać małp. Takie ładne małpki, tylko tu na świecie żyją. Hello! Jadą sobie na paczce, uśmiechnięte, kręte drogi, dużo zieleni. Cudownie. Proszę subskrybować, pisać komentarze, wysyłać znajomych. A ja dalej będę zapisał na skuterku. Pokazywać wam zajebiste miejsca. Jakie wysokie tu są drzewa. Gdzie my wjechaliśmy? Pachibalo, Dahang Turista. To jest chyba jakiś park narodowy, ale wygląda to zajebiście. Bohol Tarsier Conservation Area. I idziemy szukać tych małpek. Są jedyne na świecie, nigdzie indziej nie ma. I taki fun fact, że mają zawsze otwarte oczy. Gałki oczne im się nie ruszają, są sztywne i mogą tylko ruszać lewo, prawo głową. Trzeba ich szukać, gdzieś tutaj na drzewach będą wisieć. On siedzi sobie w środeczku, taki skulony tam. A fun fact jest taki, że rodzą się wielkości kciuka i już z futrem przychodzą na świat. A, i jeszcze jeden fun fact jest taki, że ich oczy są większe od mózgu. Są naprawdę malusieńkie. O Jezu, ten jaki zajebisty, patrzcie tu. Jaki on jest cudowny. Jedyne miejsce na świecie, gdzie występują. O, Resowia. Wesołych świąt życzą kibice Resowi. Mamy jakiś polski akcent. Nie można wyjść, nie przechodząc przez sklep. Mądrze to przekmienili. Marketing level hard. Ale ja taki magnesik sobie z małpką wezmę na pamiątkę. Zakupiony. O taki z małpą. Kupiłem Chica. Chicha worm? Chicha worm. Okay, so we eat together. Ja pierdolę, to jest obrzydliwe. So we eat full or? Yeah, you want more? Na It's zdrowie. salted food. Yeah. Zajebiste, jak chipsy. Like chips. Taki robaczek. Samo białeczko. Spicy. Dobrze przyprawione. They're blubber. Very good. A little bit spicy. A little bit spicy, yes. Ciekawe, czy można tu wejść, żeby zobaczyć, jak ktoś mieszka. Tutaj w środku. Zobaczcie, jak ludzie mieszkają. O, już chyba nas namierzyli, bo słyszę jakieś głosy poruszenia. I want to show people in my country how you live here, okay? Wow, looks so nice in the jungle. Perfect. Wow, thank you. What's your name? Matt? Eloy. Eloy, nice to meet you, Eloy. Can you show us your place? Thank you. Tutaj Eloy mieszka. Ło. Tutaj miał pranie.
Jest ich chatka. Idę za nim, żeby nie wchodzić. Can we go? Oh, thank you. Hello. Hey. Nice to meet you. What's your name? Zilin. Zilin. Matt. Can I go inside and see how you look? Record? Yes? Perfect. Thank you. Tak sobie tutaj żyją. Tak wygląda ich kuchnia. Czyli palą normalnie drewnem do gotowania. Tutaj są jakieś garnki, przyprawy. Mają wodę tu. Mają też taką wodę bezpośrednio z tego. Jest i stół. Oczywiście wszędzie ryż. Tutaj jeszcze suszy się pranie. A tutaj są schodki do chaty do spania. Jest normalnie łóżko. Jedno, drugie. Ja pierdzielę. Jest i czajnik na wodę. O, ale jest i kalendarz też. No ale widoczek z okna to mają fajny. I tutaj jest kolejna część. Taki chill room z praniem. Jest i motor. A teraz jeszcze wejście do łazienki. A, bo to do przodu trzeba. A tak wygląda łazienka. Tam jest taki kibelek i krata wokół. Wow. Mocno to wygląda. Zapytam, czy mogę wejść do domku tam na drzewo. Can I go up? Is it? Yeah? Ah, perfect, thank you. Jaka maczeta, patrzcie to. Okej, wchodzę sobie tu, mam nadzieję, że nie jebnie. Wow, ale domek na drzewie. Dobra, wejdę tu, mam nadzieję, że się to nie spierdzi. Tak, tu kiedyś była lodówka. A tutaj sobie też jakiś chill room zrobili. Tak wygląda. Tu był kiedyś jakiś prąd. No i tak ludzie żyją. Ale cudownie, super, że pozwolili wejść do środka randomom z ulicy. Bardzo doceniam. Idę, spróbuję stąd zejść i nie połamać sobie nogi. Jeszcze właściciel chaty, który robi pranie. That's for you. Thank you. You are welcome. Thank you very much. Thank you. A tak się robi pranie. What is this? Peanuts. This. No, kakao. Kakao. A, czyli tak wyglądają nasiona kakao. Suszą się teraz. Później będą coś z nimi robić. Very nice. I like your farm. Na Filipinach to jest super, że można odpalić skuter i cisnąć sobie pod plażę. O, zmęczeni, spaleni, kolory cały czerwony chyba, pół baku zjechane. Przyjemność taka kosztowała 30 zł za skuter i jakąś dychę za paliwo. 40 zł cały dzień fanu, non stop jazdy. Cudownie. Pobudka dzisiaj była o 5. Spałem chyba 4,5 godziny, ale postanowiłem spełnić jedno ze swoich marzeń i jadę pływać z whale sharkami. Albo to były whale sharki, albo jakieś inne whale. Lecę na zbiórkę pod McDonald's i później będziemy gdzieś płynąć na spota. Nie mogę się doczekać, żeby z tymi pięknymi stworzeniami popływać chwilę w wodzie w ich naturalnym środowisku. Oczywiście nie jakieś na uwięzi, tylko normalnie na otwartej wodzie. 5:15 rano, a tu muza gra, dziewczyna już coś sprząta, otwiera, tu już zmiatają. Co jest grane? Dlaczego ci ludzie nie śpią? Muszę wypłacić siano. Taka wycieczka to 3,5 tysiąca pesos. Jakieś 210 zł, coś takiego mniej więcej. Tak wygląda boss wycieczki. Boss of Bohol. Morning. Morning. Hello. You wake up early, yeah? Prowiant z Maka odebrany. Tutaj nawet wodę, bo kupiłem wody niegazowane, pakują w worki papierowe. Jedziemy już z naszym driverem do portu. Chyba dojeżdżamy powoli. W ogóle przed chwilą minęliśmy wypadek. Jakiś pijany turysta na skuterze na prostej drodze wypadł z drogi, go ambulans zawierał. To chyba jakiś punkt zbiórki. Tam już jacyś ludzie siedzą, ale na szczęście nie ma ich dużo. Dobra, idę się pytać, co mamy zrobić. Dobra, dawaj szybko, bo your boat is boarding now. Co tu jest, kurwa? Aha, bo tam już jest boarding. A jak my tam mamy dopłynąć, przepraszam, na tą łódkę tam daleko? O tam. Co oni? O chuj. Dobra, idę się zapytać. No nie to, żebym się czepiał, ale chyba nie widziałem gorszych turystów niż ludzie z kraju, a zresztą chuj, z Korei.
robienie miliona zdjęć w jednym miejscu. W ogóle w najbrzydszym nic nie widać. Kładą się na ziemi, przyjmują jakieś pozy. I nie to, że zrobię 1 czy 10 zdjęć. 5 minut stoją w jednym miejscu, zmieniają się grupowo. Ci z lewej przychodzą na prawą, prawa na lewą. Jakiś dramat. Przejście. No jak chuj. Dobra. Idę tą karą, najwyżej się wpierdolę. Technologia, good morning brother. Miota nim jak szatan. Co do turystów z tamtej strony świata. Tak sobie. Na pełny głośnik, bo nikt nie słyszy dookoła. I drą mordy, nie? No, dalej mają wywalone jaja, nie? Tak sobie płyniemy. Mam nadzieję, że nie będę żygał. Całą drogę przespłałem. Teraz już wiem, co czują imigranci. Załadowali nas tutaj jak... Bo nie powiem gdzie. Dotarliśmy gdzieś do wybrzeży. Nie wiem, gdzie jestem tak naprawdę i gdzie przypłynąłem. Filipińczycy są mistrzami, jeśli chodzi o jakąś logistykę. Jest takie zamierzanie, nikt nie wie, co gdzie jedzie, co gdzie kto ma zrobić. Raz i właśnie tego gościa wyjechał z tego tuk-tuka, teraz znowu mu każe wchodzić. Nikt nic nie wie, co się dzieje. Ale mam za rikszę. This one, welcome boss, I'm just recording. Na bogato. No jest riksza szef. Nasz driver z 3 razy by nas po drodze zabił. Z pół godziny jechaliśmy. Ale dał radę, za każdym razem prawie jak mieliśmy czołówkę, to się śmiał. Nie wiem gdzie idziemy, ale gdzieś idziemy i w ogóle jak się okazało, to jesteśmy na Cebu. I w ogóle sytuacja taka się wyklarowała, że zamiast snorklingu to za dopłatą 2 koła pesos, czyli jakieś 120 zł będę sobie nurkował. Generalnie mam tak, że nie nurkuję w nie swoim sprzęcie. Taką przyjąłem zasadę. Chodzi o komfort, o to, że sprzęt ten z wypożyczalni często zawodzi, jest dojechany, no. A jak robi się jakieś trudniejsze nurkowanie, to wcale nie trudno o to, żeby zostać już tam na zawsze. Ale tutaj jest tylko do 15 metrów. Whale sharki pływają, więc wjeżdżamy tam na miękko. To nurkowanie to była jedna z najbardziej niesamowitych rzeczy w moim życiu. Bardzo chciałem, żeby została z tego pamiątka w postaci nagrania, ale jak widzicie, jakość jest jaka jest. Na szczęście wspomnienia zostaną ze mnie do końca życia. Niesamowite przeżycie. Płynąłem tutaj z myślą, że będę snurkował, a byłem z przewodnikiem jedynym nurkiem pod wodą. Ludzie płynęli na powierzchni, a my sobie eksplorowaliśmy whale sharki od spodu. Kilkukrotnie przepłynął dosłownie na taką odległość płetwą, machając mi przy twarzy. Moje ciało przy tym największym było wielkości mniej więcej połowy jego płetwy, więc wyobraźcie sobie, jaka jest skala, jak tak coś turbo wielkiego na was płynie. Niesamowite przeżycie. Jeszcze to do mnie nie doszło, muszę filmiki obejrzeć z kamerki, bo to się chyba nie wydarzyło. Poprzeczka jest tak wysoko po tych Filipinach powieszona, jeśli chodzi o atrakcję, że nie wiem, kiedy ja to przebiję. Groby pozakopywane w ziemi, takie jak u nas. Ale po bokach tam wszędzie też są te klasyczne zalewane i ustawiane jeden na drugim. Straszne te klimaty cmentarzowe mają. A tutaj na samej plaży stoi pan z M4 w full umundurowaniu z napisem SWAT na plecach. Jest jeszcze piesek, więc mamy kontrolę teraz. Każdy musi zostawić wszystkie rzeczy. A, tu jeszcze jest tourist police nawet. I pewnie będą sprawdzać, czy ktoś coś przewoził. I idzie piesio i szuka. Szuka piesio.
Niezły jaja. A pan ma napis K9 Team na plecach. Ło! Czyli pan mu podrzucił i znalazł, dostał nagrodę, piłkę. Brawo! So he was looking for guns or for what? Pork. Pork? Więc znowu jak zapytałem, czego szukał pies, to on mi powiedział coś na zasadzie pork, tak jak słyszeliście. Ale bankowo gość z czwórką nie stoi i full umundurowaniu, żeby szukać mięsa świni. Jeżeli ktoś lepiej słyszał, to powiedzcie z ciekawości, co to było. Jeszcze jedno takie spostrzeżonko małe. Już zauważyliśmy to któryś raz, jak zamawiamy coś z knajpy, nieważne z jakiej, to czas oczekiwania nawet na najmniejszą rzecz, jak nie ma ludzi, to jest od cholery. W McDonaldzie po 15-20 minut czeka się na coś. Zamówiliśmy przystawkę, jakieś kalmary chyba z 40 minut temu i cisza, nic. Na piwo trzeba było czekać z 15 minut i jest wielu pracowników, że za barem jest 5 osób. Jedna osoba odpowiada tylko i wyłącznie za rozliczenia i stoi przy kasie. Jedna osoba od noszenia rzeczy. Trzecia osoba od odbierania zamówień. Czwarta osoba od mopowania podłogi. Nie ma tak, że jest jeden, dwóch pracowników jak w Polsce i każdy zapierdala w lewo i w prawo. Tylko każdy ma swoje zadanie. W ogóle nie widać tego słońca. O! Welcome! Finally! Doczekaliśmy się. Jest pizzunia. Są kalmarki. Ciekawe, kto zaraz będzie je jadł z nami. I to kosztowało w takim miejscu, w pierwszej linii brzegowej, jakieś 25 zł. I pizza to samo. Ostatnia noc na Bohol, Panglao, dobiega końca. Idę odebrać pranie, wstawić jeszcze jedno, żeby na jutro rano było gotowe. A tutaj panie czekają już na was do masażu. Welcome to Alana. Zwarte i gotowe. Do wyboru, do koloru. Trochę odpocząłem po tym nurkowaniu z rekinkami. A było naprawdę bardzo intensywne, bo jednak będąc w tak bliskiej odległości od takich kolosów, człowiek czuje ogromny respekt do nich. Później jeszcze masaż, jedzenie, no i lecimy dalej. A tak wygląda ten Alona Beach, główne przejście, gdzie nagabuje się na wszystko turystów. No tak na wideo to będzie wyglądało ładnie, że wszystko podświetlone, czyściutkie, ale taka typowa miejscówka zrobiona pod turystów i absolutnie nie ma filipińskiego vibe'u. Ja akurat, jak miałbym porównać El Nido do Panglao, do Boholu, to El Nido po stokroć, bo tam wszystko jest wymieszane. To lokalne życie jest turystycznym i nie ma takich obszarów jak tutaj, gdzie jeden ewidentnie jest typowo do dymania po prostu turystów na hajs. Ani tu rajsko, ani tu fajnie. Jedzenie gównianej jakości, więc jeśli chcecie przyjechać na Panglao i tutaj na Bohol, to ja bym tu nie przyjeżdżał, bo takie wakacje typowo resortowe można zrobić sobie gdziekolwiek indziej, nie trzeba lecieć specjalnie na Filipiny. Więc z mojej strony Panglao może ładnie wygląda na zdjęciach gdzieś tam z jakiegoś drona, ale to, co jest tutaj przed nami, taka typowa śmierdząca turystyka, ja absolutnie nie lubię. Może znajdzie się ktoś, kto lubi, ale dla mnie zdecydowanie na nie. O, patrzcie tam, siedzą tylko turyści, opierdzielają gówniane jedzenie, jeszcze mają ich, thank you bro, dostawiają specjalnie na plażę stoliki. Taka typowa turystyczna pralnia. Thank you, thank you. O, kurwa, cute, jaja masz pewnie większe ode mnie. Tutaj gościu ma stanowisko z owocami świeżutkimi. Tu jakieś miejscówki pod turystów. Cały rząd tuk-tuków. No i oczywiście król McDonald's. Idziemy na miejscówkę taką, którą zobaczyliśmy ostatnio, gdzie sami lokalsi siedzieli. A w takich, wiadomo, experience jedzeniowy będzie najlepszy. A czy będzie najlepszy dla mnie? To się okaże rano, siedząc wiadomo gdzie. Rico Grill and Barbecue. Więc
Polecamy na Panglao, bo jest to dla lokalnych najlepsza miejscowa. Można wybrać sobie ryby, seafoody i jest i grill. Wszystko robią. O, ale tu gorąco, chłopaki, współczuję wam. Wygląda to dobrze. Tu są piersi z kurczaczka. Tutaj są nóżki. Tutaj są wingsy. Backbones i chicken barbecue tu będzie. Okej, feet, chicken head. Są głowy kurczaków? Ja pierdolę. Ludzie jedzą głowy kurczaków, to za dużo. To wrzucamy. Wlatuje 1 razy chicken barbecue. Kiełbaskę? Call me ryzykantem. Nie, aż tak, to nie. To za dużo. Liver. A co to jest? Pork. Fats. To, jak to dychę kosztuje, to jest no, sam fat, sam tłuszcz. Tak, na pewno wingsy. Czekaj, wezmę tak, no. O la la. Perfekt. Nóżkę nie i breast. To wygląda super. Wielka porcja. Ja to mogę zjeść. Tak, wielka porcja i to kosztuje 6 zł. To bierzesz? Tak. To weź sobie jeszcze, no. To wszystko będziemy razem, po prostu sobie będziemy brać z talerza, nie? I jeszcze coś tu wybiorę. And what's that? Calamaris. And dla mnie ja biorę jednego, zaryzykuję. Więc mamy taki talerz i dajemy to do grillmasterów. Czy coś jeszcze chcesz? No myślę nad tym. Nie wygląda źle. No, dawaj krewety. Z nią. Ale jeszcze lód jest. Co Jeszcze jest lód, tak, jeszcze nie zdążyło się roztopić. How about your rice? Garlic rice, please. Two. Thank you. Właśnie pani przyniosła ryż. To jest drugi ryż. Garlic rice, bardzo dobry. A tak wygląda smażone żarło. Wygląda zajebiście. A teraz czas na to, żeby wziąć rękawiczki, bo będziemy żreć to łapami. Tyk, trochę do japy. Gorące, ale dobre. Tak jak oni potrafią ten ryż zrobić, to nikt na świecie nie umie zrobić. Już przetop. Mimo tego, że grill, to dopieczone perfekt. No zresztą widać zjarane z góry, ale w środku idealnie dopieczone, pysznie przyprawione, pyszne świeże mięsko. Przysięgam, że to jest najlepiej zrobione mięso. Michał ma to samo, jak jedliśmy, odkąd przyjechaliśmy na Filipiny. A byliśmy w różnych knajpach, drogich knajpach, bardzo drogich knajpach. To jedzenie stąd miażdży system. Oczywiście mamy towarzystwo, więc przy wujku Matim. Głodna nie będziesz, malutka, proszę bardzo. Nie bój się, chodź. Chodź, masz. Ale się boisz, ty masz. Wujek ci to wszystko da tu. No masz. Boże, jaka wystraszona. Masz tutaj. Biedny piesio. Kochane, takie chude. Mamy więcej jedzenia, żeby jeszcze jej tu dać? Nie, tych jeno nie. Ty jesteś gruby. Tamta biała się boi, ja tej białej daję. Werdykt, dyszka. Naprawdę zajebany kalmar, tylko był taki gumowy, że trzeba było wypluć. Nie dało się tego zjeść bez panierki. Ale mięcho, tak doprawione, pyszniutkie. Więc nie bać się street foodu, tylko idźcie tam, gdzie jest dużo lokalsów, bo oni wiedzą, gdzie jest, dlatego jest ciągle świeżo. No i po raz kolejny, czas na przyjemności. Będzie masażyk 2-godzinny na pożegnanie z wyspą. Koniec świata. Nie pamiętam drugiej połowy. Przespałem prawie chyba wszystko, było tak cudownie i przyjemnie. Wchodząc do takiego resortu jak tutaj, mimo że kupiłem go tylko i wyłącznie, żeby zrobić sobie przyjemność na urodziny i pobyć w fajnych warunkach, to jak wracam tutaj, wchodzę w tą bramę, to obracam się aż za siebie i patrzę, czy nikt nie patrzy, że ja tam wchodzę, bo czuję, że to tutaj w ogóle nie jest potrzebne i tak jeśli miałbym drugi raz zabukować sobie, będąc tutaj na Filipinach, taki hotel, to bym tego nie zrobił, mimo że on nie był tam jakoś wybitnie drogi, bo noc kosztowała chyba jakoś między 300 a 400 zł. Za 300 to chyba najtańszy hotel w Warszawie można wynająć teraz, jeśli nie, to mnie poprawcie. No to tutaj można spać już za 5 tych, czy spoko hotelik był ten na poprzedniej wyspie, za 100 jakoś za 2 dni. I jakoś to tak bardziej pasuje. Przyjeżdżając tutaj do Azji, te wygody w ogóle nie są potrzebne, bo najlepsze jedzenie jakie jadłem
to właśnie te, gdzie było najtaniej i gdzie się jadło rękoma. W najdroższych knajpach wcale nie było super. I to samo jest z hotelem, więc jeżeli ktoś planuje jechać na Filipiny, to nie wydawajcie w ogóle hajsu na akomodację, bo to się mija z celem tu. Ważne, żeby robaki nie chodziły i żeby z kibla nie śmierdziało. A w tym jednym mieszkaniu śmierdziało, musieliśmy uciekać. Reasumując, wchodzę tutaj w piękny marmurowy resort i widzę tych wszystkich turystów i jakoś nie czuję się częścią, a na El Nido czułem się jakiś ziomeczek zapierdzielając tym skuterem, ich transportem wodnym, ich katamaranami. Do widzenia, rajski luksusie, ale w ogóle nie będę tęsknił. Gryzie mi się to z Azją i z Filipinami. Więc fajnie było, ładnie pachniało, ale się skończyło i lecimy dalej. Manila, mecz jutro po Manili na Boracay na 2 dni. Po Boracay powrót do Manili znowu na kolejne 2 dni. Miejmy nadzieję, że półfinał i finał. Zdobywamy złoty medal i wtedy spełniony mogę wracać do domu. Wystarczy podejść do maszyny self-check-in, wbić dane lotu i klikamy sobie cyk, cyk i już się drukuje. Totalnie bezkolejkowo, więc czasami wystarczy pomyśleć zamiast stać jak wszyscy w tej samej kolejce. Chłopaki z ochrony tutaj wszyscy się wczuli, bo zgubiłam paszport, ukradli mi paszport. Nie mam paszportu, wszystko wyjechała na ziemię. Ja mówię spokojnie, na Filipinach na pewno nikt ci tego nie ukradł. Gdzieś leży, może wsadziłaś do innej kieszeni. Kiedy miałem wsadzić do innej kieszeni? Jak to miałem wsadzić do innej kieszeni? Ktoś mi ukradł moje pieniądze i to... A więc sprawdź w innej kieszeni. Wyjmuję. O, paszport, o, pieniądze. Baby, nie będę nic więcej mówił. W takich krajach jak Azja, żeby ktoś coś ukradł, zwłaszcza dokumenty z pieniędzmi, to się nie zdarza. Albo zdarza się bardzo rzadko, trzeba mieć ogromnego pecha. Więc zanim zacznie się panikować, krzyczeć, wyzywać ludzi, że to ci, co sprzątali pokój, ukradli, na pewno sprawdźcie, wyrzućcie wszystko na ziemię, przeszukajcie każdą kieszeń, bo często jest tak, że myślimy sobie, a dobra, schowam, żeby nikt nie znalazł i później sami też nie możemy znaleźć. No i co? Jest samolot, siedzimy zapakowani, właśnie wystartowaliśmy. Lecimy do Manili.